Takie wydania, takich książek, takich autorów lubimy my, lubią je także kolekcjonerzy, miłośnicy poezji i rzeczyznawcy. Zgrabny, nieduży tomik, półskórek z epoki, którego okładki wyklejone zostały zielonym fakturowanym papierem, miał na licu i tyle tłoczoną złotą lirę, a także złocony napis na grzbiecie. To pierwszy tom czwartej edycji poezji Mickiewicza, edycji petersburskiej, przygotowanej przez autora i wydanej na jego zlecenie. Zawiera słynną przedmowę o krytykach i recenzentach warszawskich oraz powieści historyczne Konrad Wallenrod i Grażyna, a także wiersze różne, w tym do Joachima Lelewela i Popa z Wupicie oraz przykłady z Goethego, Byrona i Puszkina. Efektem drugiego pobytu Mickiewicza w Petersburgu była publikacja stworzonego w Moskwie poematu Konrad Wallenrod, powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Druk utworu na koszt własny powierzył w marcu 1828 roku działającej w stolicy Rosji od 1816 do co najmniej 1851 roku oficynie księgarza Karola Kraja. W korespondencji Mickiewicz przedstawiał zresztą Petersburg jako ważny punkt księgarstwa i najwygodniejsze miejsce do takich przedsięwzięć, w którym w ciągu kilku dni można było rozsprzedać nawet 100 egzemplarzy tomików. Nasz tom należy do pierwszej dwutomowej edycji poezji. Zgodę na druk obu tomów ponownie potwierdził 28 kwietnia 1828 roku cenzor Bazylii Anastasiewicz. Opublikowała wspomniana oficyna Karola Kraja w nakładzie 2000 egzemplarzy na cienkim, trwałym papierze, dość drobnym, choć wyraźnym i pięknym drukiem. Aby uniknąć dość częstych dotąd pirackich przedruków, na odwrocie karty tytułowej Mickiewicz umieścił ostrzeżenie: wydawcy nieupoważnieni od autora ulegną prawnemu zaskarżeniu. W edycji petersburskiej przedrukowano głównie znane już utwory wieszcza. Dla uniknięcia konfliktów z cenzurą na końcu wstępu do Konrada Wallenroda Mickiewicz umieścił fragment sławiący wspaniałomyślność cara. Wydanie petersburskie rozpowszechniło się dość szybko, gdyż sława poety coraz szersze zataczała wówczas kręgi. Dzisiaj należy ono do wydań rzadkich i cennych. Tak pisał o historii wydania poezji Aleksander Semkiewicz, polski bibliograf i introligator, miłośnik literatury Adama Mickiewicza i senator II RP, będący zresztą inicjatorem powołania Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, a także w latach 1950-1954 jego pierwszy dyrektor. Jak to było? 100 lat mijało jak zakon krzyżowy we krwi pogaństwa północnego brodził. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Poezja Polska, ciekawe oprawy, propozycje na prezent oraz księgoznawstwo, bibliofilstwo. Zakochaj się w antykwariacie.